San Marino, San Marino. Polska San Marino, czyli piłkarskie zmagania naszych orłów. Zawsze 3 punkty, chociaż nie zawsze było to takie pewne. I to chyba z tym najczęściej kojarzymy ten kraj. Ale jeżeli spojrzymy na niektóre dane ekonomiczne, to wynik tej konfrontacji jest odwrotny. Najwyższa pora sprawdzić, o co tutaj chodzi. Państwo w państwie. Republika San Marino. Zapraszam. Ten świat jest nasz. Odcinek 8. San Marino. Najstarsza republika świata. Standardowo na rozgrzewkę szybka nota encyklopedyczna. San Marino, czyli enklawa wewnątrz Włoch. I to jedno zdanie mówi już naprawdę bardzo wiele. Wspomniane państwo w państwie. Miniaturowe w naprawdę dużym i silnym. Różnie to bywa w ostatnich latach z kondycją Włoch, natomiast należy pamiętać, że jest to jedna z największych gospodarek świata. Krótko mówiąc, nie ma San Marino bez Włoch. Te słowa znajdą dzisiaj potwierdzenie zarówno w historii, jak i w ekonomii. Zresztą wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że ta zależność jest wręcz naturalna. Do tego język. Włoski, dominujące wyznanie podobnie jak we Włoszech katolickie, waluta podobnie jak we Włoszech euro. Mimo że nie należą tu do Unii Europejskiej, to zrezygnowali ze swojego lira sanmaryńskiego i dołączyli do strefy euro wtedy, kiedy Włosi, czyli w momencie powstania tej waluty. Patrząc międzynarodowo, San Marino jest członkiem Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powierzchnia państwa to 60 km², liczba mieszkańców niespełna 35 000. Sanmaryńczyków żyje na świecie trochę więcej, bo około 50 000, no ale chyba nie muszę dodawać, gdzie najczęściej emigrują mieszkańcy tego państwa. Przypadek San Marino pokazuje, że mikropaństwo mikropaństwu nierówne. O ile na przykład Liechtenstein leży pomiędzy Austrią a Szwajcarią i teoretycznie zawsze może zmienić kierunek swojej polityki, o tyle San Marino jest zamknięte we Włoszech. Co ciekawe, na świecie istnieją tylko 3 państwa enklawy, jeszcze Watykan i Lesotho. Ta zależność sanmaryńsko-włoska nie ogranicza się jedynie do relacji pomiędzy tymi 2 państwami. Owszem, San Marino nie należy do Unii Europejskiej, ale przecież Włochy należą. I to od czasów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Tworzy to swego rodzaju pośrednią relację San Marino z Unią Europejską. Kilka lat temu w Republice odbyło się referendum w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Zwolennicy twierdzili, że San Marino i tak musi dostosowywać się do niektórych unijnych reguł, więc lepiej dołączyć do tej struktury i mieć na nią wpływ. Przeciwnicy odpowiedzieli, że kilka razy większa Malta należy do Unii Europejskiej i nie odgrywa tam wielkiej roli, a członkostwo to również obowiązki. Głosy mieszkańców rozłożyły się niemal równo po połowie. Dosłownie o włos zwyciężyli zwolennicy akcesji. Tyle że frekwencja wyniosła zaledwie 20% i pomysł przepadł. San Marino pretenduje do miana najstarszej istniejącej do dzisiaj republiki. Przyjmuje się, że data założenia to 301 rok naszej ery. Użyłem słowa pretenduje, ponieważ ciężko w tym przypadku o jednoznaczne źródła historyczne. O genezie państwa opowiada legenda. W czasach cesarza Dioklecjana, czyli na przełomie III i IV wieku, nasiliły się prześladowania chrześcijan. Pewien kamieniarz o imieniu Marinus, po polsku Maryn lub Maryniusz, przez kilka lat pracował przy rozbudowie portu w Rimini. Swoją drogą Marinus pochodził z wyspy Arbe, która dzisiaj nazywa się Rab i należy do Chorwacji. Po wspomnianych kilku latach nasz bohater udał się w głąb kontynentu. Po pokonaniu około 20 kilometrów wpadło mu w oko wzgórze Monte Titano. Widząc strome zbocze i trudno dostępny szczyt, Marinus uznał, że to dokładnie to, czego szuka. Odseparował się od otaczającej go rzeczywistości i wiódł tutaj spokojne, bezpieczne życie pustelnika. Z czasem, dzięki swojej charyzmie, przyciągnął tutaj kolejnych mieszkańców.
W ten sposób powstała mała, zwarta chrześcijańska społeczność skupiona głównie na pracy i modlitwie. Według tej legendy Marinus zmarł w 366 roku. Ostatnie zdanie, które wypowiedział, to: „Zostawiam was wolnych od obu mężczyzn”. Miało to symbolizować przekazanie wzgórza mieszkańcom i uniezależnienie ich od władzy religijnej i świeckiej, czyli od papieża i cesarza. Stąd oficjalna dewiza San Marino, czyli Libertas, co w tłumaczeniu z łacińskiego oznacza wolność. Ten 301 rok jako data założenia państwa jest o tyle problematyczny, że to przecież czasy Cesarstwa Rzymskiego. Mówienie o niepodległym państwie, które miałoby funkcjonować niemal w sercu imperium, chyba rzeczywiście należy potraktować jako legendę. W praktyce przez kolejne wieki te obszary były pod wpływem władzy kościelnej. Ta społeczność zaczęła się samoorganizować i uniezależniać dopiero pod koniec XIII wieku. W 1291 roku państwo kościelne oficjalnie zaapelowało do mieszkańców San Marino o płacenie podatków i poddanie się papieżowi. Sanmaryńczycy odmówili i, co ciekawe, obronili to przed Trybunałem w Rimini. Kilka lat później władzy świeckiej również nie udało się zobowiązać Sanmaryńczyków do płacenia podatków. Tak więc motto Libertas znalazło swoje zastosowanie w praktyce. Przez kolejne stulecia, pomimo najróżniejszych lokalnych napięć politycznych, San Marino zachowywało względną niezależność. Pod koniec XVIII wieku niepodległość tego państwa uznała Francja, a kilkanaście lat później, na Kongresie Wiedeńskim, pozostałe państwa Europy. Legendy legendami, wielowiekowa historia wielowiekową historią, natomiast fakty są takie, że mamy XXI wiek i z jakiegoś powodu to miniaturowe państwo funkcjonuje sobie jak gdyby nigdy nic, a państwo włoskie niezmiennie respektuje jego niepodległość. Naturalne pytanie, właściwie dlaczego? Otóż spójne państwo włoskie, które terytorialnie wszyscy kojarzymy z tym charakterystycznym butem na mapie Europy, zaistniało dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Wcześniej ruchy dążące do zjednoczenia Włoch miały sporo problemów. Pomocne okazało się właśnie San Marino. Lokalna władza nie miała nic przeciwko temu, żeby mogły tu zamieszkać osoby, które wpadały w tarapaty w związku ze swoją prozjednoczeniową działalnością. Schronienie znalazł tutaj również jeden z najbardziej znanych ojców włoskiego zjednoczenia, czyli Giuseppe Garibaldi. I kiedy w końcu tym ruchom udało się utworzyć Zjednoczone Królestwo Włoch, to pojawił się problem San Marino. No bo jak jednoczyć, to jednoczyć. Wszystko. Jednak Królestwo Włoch uznało niepodległość tej enklawy niejako w podzięce za pomoc w procesie zjednoczenia. Uznanie San Marino było czymś bezprecedensowym, ponieważ liczyło ono wtedy zaledwie kilka tysięcy mieszkańców. Oba państwa niemal od razu zawarły układ o przyjaźni, który uregulował kwestie prawne i gospodarcze. Przez kolejne dziesięciolecia republika trzymała się na uboczu areny międzynarodowej, zachowując neutralność podczas obu światowych wojen. Co ciekawe, w trakcie II wojny światowej schronienie znalazło tu ponad 100 000 włoskich cywilów. Mimo ekstremalnej sytuacji, Sanmaryńczykom udało się zaopiekować tak dużą liczbą imigrantów. Po wojnie kolejne zaskoczenie. Było to pierwsze społeczeństwo na świecie, które w demokratycznych wyborach wyłoniło komunistyczny rząd. Przez kilkanaście lat do spółki rządziły dwie partie – komunistyczna i socjalistyczna. Gospodarka wyraźnie ruszyła z miejsca dopiero wtedy, kiedy zmienił się rząd, czyli pod koniec lat 50. Tyle, że tu nie do końca chodziło o zarządzanie gospodarką przez tę czy inną opcję polityczną. Inne państwa najzwyczajniej nie chciały współpracować z komunistami. I dopiero po stracie przez nich władzy Włosi wybudowali drogę z Rimini do San Marino. Ustrój polityczny San Marino, czyli jak funkcjonuje ta republika. Raz na 5 lat mieszkańcy głosują w wyborach, w których wyłaniają 60-osobową Wielką Radę Generalną, czyli jednoizbowy parlament. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wybory powszechne. Dalej robi się ciekawie, ponieważ Wielka Rada Generalna wybiera 2 głowy państwa. Mowa o kapitanach regentach, których kadencja trwa 6 miesięcy. Zawsze 1 kwietnia i 1 października urząd obejmują 2 nowe, równorzędne wobec siebie głowy państwa. Ważnym zastrzeżeniem jest to, że nie można być kapitanem regentem częściej niż raz na 3 lata. Na tronie kapitanów regentów, bo mają jeden wspólny tron, do tej pory zasiadali najczęściej mężczyźni.
Nie mogło być inaczej, ponieważ do początku lat 70. kobiety po prostu formalnie nie mogły sprawować tego stanowiska. Później to zmieniono i na początku lat 80. na tronie zasiadła pierwsza kobieta. 2 kobiety jednocześnie rządziły tu po raz pierwszy w 2017 roku. W sumie rządziło tu już prawie 20 kobiet. Biorąc pod uwagę wszystkie państwa świata, to właśnie w San Marino urząd głowy państwa był sprawowany przez kobiety największą ilość razy. Na tym przykładzie świetnie widać, że statystyki płynące z mikropaństw potrafią być przewrotne nie tylko w kwestiach ekonomicznych. 20 kobiet na czele państwa w ciągu 40 lat. Taki tytuł prasowy na pewno zwracałby uwagę. Tylko że w sumie mężczyzn w tym samym czasie kilka razy więcej. Też ciekawe, bo w sumie wychodzi na to, że byłe głowy państwa niemalże wyskakują tu z lodówek. Tradycja tego urzędu sięga aż XIII wieku. Kapitanowie regenci wybierani są od 1243 roku. W rzeczywistości ich władza jest raczej symboliczna i skupia się przede wszystkim na reprezentowaniu kraju oraz nadzorowaniu Wielkiej Rady Generalnej, Kongresu Państwa i Rady 12. Te 2 ostatnie ciała również wybierane są spośród członków Wielkiej Rady Generalnej. Czyli w skrócie powszechne głosowanie raz na 5 lat, a później wszystko w rękach 60 parlamentarzystów. W kwestii tej państwowości warto wspomnieć również o armii. Siła San Marino to oficjalnie kilka ochotniczych korpusów wojskowych. Nie ma tutaj również obowiązkowej służby wojskowej, jednak co ciekawe, w szczególnych okolicznościach obywatele między 16 a 55 rokiem życia mogą zostać powołani do obrony kraju. Co by było gdyby, to znaczy co w sytuacji, w której rzeczywiście pojawiłyby się te szczególne okoliczności, ciężko powiedzieć. Bywały w historii momenty bezradności. Na przykład w 1944 roku Brytyjczycy zbombardowali to miejsce, ponieważ uważali, że zostało opanowane przez Niemców. Nie mieli racji, tylko co z tego? W bombardowaniu zginęło kilkadziesiąt osób, no a San Marino nie miało przecież siły, żeby zaatakować Wielką Brytanię. Z drugiej strony, nie można też całkowicie przekreślać zasadności posiadania nawet tak skromnych sił zbrojnych. W trakcie II wojny światowej San Marino podkreślało neutralność poprzez zabiegi dyplomatyczne, oznaczenie granic państwa białymi krzyżami oraz utworzenie specjalnej milicji granicznej. Tak więc historia pokazuje, że są to raczej symboliczne formacje. Cudów nie zdziałają, ale państwowość podkreślą i najzwyczajniej mogą się przydać. Gospodarka San Marino. Jest dobrze. Z pewnymi problemami w ostatnich latach, ale generalnie dobrze. Pieniądze są. No inaczej bym tu nie przyjechał, ale niestety za chwilę nie padną słowa, których większość prawdopodobnie się spodziewa. To znaczy, że wszystkim wydaje się, że to raj podatkowy czy tam szlak handlowy, a tak naprawdę to genialne firmy i nowoczesna produkcja. Otóż 50, a według niektórych szacunków 60% PKB San Marino stanowi turystyka. Ponad 30 000 mieszkańców i wielokrotnie więcej turystów w ciągu roku. Da się to łatwo wytłumaczyć. Wschodnia część Włoch posiada bardzo rozwiniętą bazę turystyczną. Na czele z największym włoskim kurortem wakacyjnym, czyli wspomnianym już dzisiaj miastem Rimini. Więc jeżeli przez ten region przetacza się taka ilość turystów, no to jasne jest, że z perspektywy takiego turysty grzechem jest nie odwiedzić innego państwa. I ja oczywiście rozumiem, że biznes to biznes, jest okazja, to się ją wykorzystuje, są pieniądze do zarobienia, to się je zarabia, natomiast nie zmienia to faktu, że połowę tej gospodarki można zamknąć w jednym zdaniu. Po prostu przyjeżdża tutaj dużo ludzi. Szacunki dotyczące udziału turystyki w produkcie krajowym brutto różnią się w zależności od źródła. Od 25 do wspomnianych 50–60%. Najprawdopodobniej wynika to z różnej liczby turystów w różnych latach. Mowa o rozbieżnościach od kilkuset tysięcy do nawet 2 milionów odwiedzających w ciągu roku. Ten górny przedział wydaje się wręcz nieprawdopodobny, z tym, że wiele osób nie poświęca na zwiedzanie San Marino nawet całego dnia. Przyjechali, zobaczyli, zjedli, wypili, kupili, pojechali. Czyli kilka godzin i do widzenia. W tym trybie dzień po dniu kolejne autokary przywożą tu kolejnych turystów, którzy odhaczają na swojej liście kolejne odwiedzone państwo. Przy czym zaznaczam, że to oczywiście nie dzieje się bez powodu. W San Marino jest naprawdę ładnie i jak najbardziej można tu przyjemnie spędzić czas. Tyle, że większości wystarczy jeden dzień.
W końcu ile można spacerować tymi samymi uliczkami? Mieszkańcy Republiki, co naturalne, wyciskają z tego ile się da. Oprócz standardowych turystycznych biznesów uwagę zwraca sprzedaż historycznych monet i znaczków pocztowych. Nie brzmi to może porywająco, ale od lat stanowi regularny zastrzyk finansowy dla budżetu. Wystarczy dosłownie rzucić okiem na dane dotyczące gospodarki San Marino, żeby zobaczyć, że od około 10 lat ewidentnie dzieje się tutaj coś niedobrego. Skoro od plus minus dekady, to wiadomo o co chodzi. Ostatni światowy kryzys. Polskę szczęśliwie ominął, ale San Marino nie ominął. No i Włochów też nie ominął, a przy tej zależności obu gospodarek to bardzo mało prawdopodobne, żeby Włochy mogły spadać w dół, a San Marino w tym czasie pędziło w górę. Jednak w tym konkretnym przypadku nie chodzi wyłącznie o sam kryzys. Dla tej gospodarki te ostatnie lata były wyjątkowo trudne. Unia Europejska wzięła pod lupę wszystkie raje podatkowe, w tym San Marino, i jeszcze do tego sami Włosi wzięli pod lupę San Marino. W efekcie wymuszono pewne regulacje i umowy. Jakby tego było mało, Włosi w odpowiedzi na kryzys udzielili amnestii podatkowej osobom, które zdecydują się przetransferować wyprowadzone wcześniej pieniądze z powrotem do Włoch, między innymi z San Marino. No i kapitał zaczął stąd odpływać, a 1/4 PKB San Marino to sektor bankowy. Stąd te problemy. I to jest naprawdę ciekawe zagadnienie. Rajowi podatkowemu przyszło zderzyć się z konsekwencjami kryzysu finansowego i czymś w rodzaju końca taryfy ulgowej ze strony innych państw. Od ładnych kilku dekad San Marino było trochę niczym pączek w maśle. Już w latach 60. nad Adriatykiem wraz z boomem gospodarczym pojawiły się spore pieniądze. Najstarsza republika świata jawiła się wtedy jako bezpieczna przystań dla kapitału. Tajemnica bankowa i brak pytań o pochodzenie pieniędzy. Legalne, nielegalne, może z jakiegoś przestępstwa. Nikt nie zaprzątał sobie tym głowy. W tym miniaturowym państwie powstawały kolejne placówki bankowe i instytucje finansowe. Podobno nawet 90% depozytów w bankach pochodziło z zagranicy. Kondycja finansowa republiki prezentowała się rewelacyjnie. Brak bezrobocia, brak długu publicznego czy hojny system socjalny dla obywateli. Tyle, że wspomniany odpływ kapitału w końcu nastąpił. Media obiegły informacje o upadku finansowego Eldorado. Oprócz tego, że pieniądze stąd wypłynęły, to lokalne banki mają duże problemy z niespłacanymi kredytami. I jak dekadę temu wpadli w ten kryzys, tak do dzisiaj nie mogą z niego wyjść. Bezrobocie to już nie 3-4, tylko 8-9%. Dług publiczny nie kilka, a kilkadziesiąt procent PKB, a na hojny system socjalny zaczęło brakować pieniędzy. To wszystko nie brzmi pozytywnie, jednak trzeba pamiętać, że nawet w rajach podatkowych istnieje zwykła, produkcyjno-usługowa gospodarka. I nie inaczej jest w tym przypadku. Rynek San Marino jest, co oczywiste, ściśle związany z rynkiem włoskim, a poziom życia podobny do sąsiednich regionów we Włoszech. Oprócz branży turystycznej znajdują się tutaj również firmy związane z tekstyliami, ceramiką czy elektroniką. Do tego odrobina rolnictwa. Tyle, że czasy finansowego pączka w maśle już się skończyły. Teraz San Marino musi polegać przede wszystkim na sobie. I najprawdopodobniej taka czysto przyziemna kondycja gospodarcza będzie zbliżona do włoskiej.